Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24. Witamy w cyklu Fizyka Życia. Oczywiście moim gościem pan Jan Kubań. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Informacyjnie możemy powiedzieć, że rozpoczynamy pewnego rodzaju nowy sezon w naszym cyklu Fizyka Życia, ponieważ będziemy mówić, nasz gość będzie mówić właściwie o takich sprawach bardziej fundamentalnych, można to chyba nazwać, czyli już o samym powstawaniu życia, o zjawiskach, które towarzyszą czy towarzyszyły temu powstawaniu, i tutaj anonsujemy książkę, właśnie Państwo widzą, 59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia. Ja bym powiedział, że to jest formalnie, tak jak się patrzy, skok już naprzód względem tej książki Fizyka Życia, materiał na bestseller moim zdaniem, więc może zobaczymy po naszych audycjach, będzie takim bestsellerem, na pewno ktoś już pewnie wcześniej się zainteresował. Także Panie Janie, oddaję Panu głos, rozmawiamy. Ja mam nadzieję, że nie tylko ja będę mówił, ale Pan będzie zadawał podchwytliwe pytania, na które ja będę musiał odpowiedzieć, bo to mi bardzo pomaga też. Książkę Fizyka Życia napisałem w roku 2009, natomiast cały czas nad tym tematem pracuję i 59 kluczy powstało, jeżeli Pan zerknie, albo w zeszłym roku została wydana, albo w tym roku. 2019 września. 19, czyli 10 lat później. To są oczywiście moje przemyślenia, takie już gruntowne, po 10 latach właśnie pracy w tym temacie. Tutaj tylko jeszcze wtrącę, że wydaje mi się, że ta książka byłaby dobrym wstępem do zapoznania się z całością, bo jest to książka mniej obszerna, bardziej, mam wrażenie, przystępna, jest więcej takich przyciągających uwagę i też oczywiście rozjaśniających te wszystkie tutaj kwestie zawarte grafik. I taka trochę pod strzechy, mam wrażenie, że mogłoby. Cieszę się, że Pan to tak odbiera. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak to będzie. Ja, pisząc Fizykę Życia, tak jakby zastanawiałem się, bo po napisaniu tej książki musiałem się zająć tak jakby jej promocją, bo można napisać, oddać tam do bibliotek te 10 egzemplarzy obowiązkowych, potem próbować to gdzieś sprzedawać, ale też trzeba promować. I tak się zastanawiałem, jakie są te istotne rzeczy, które powodują, że ludzie pojmą, o co chodzi w życiu, albo nie pojmą. I wymyśliłem, że tych czynników jest, najpierw były 4, potem było 10. Ale w miarę tak jak pracowałem, to pojawiały się kolejne i kolejne. I w końcu stwierdziłem, że muszę napisać książkę, wymienić je po kolei wszystkie. I właśnie w ten sposób powstała ta książka 59 kluczy. Oczywiście natychmiast powstaje pytanie, dlaczego jest ich 59? Być może dlatego, że ja miałem wtedy 59 lat, jak pisałem tą książkę. Nic z tych rzeczy. Nie przywiązuję żadnej uwagi do liczba dla mnie, czy to jest liczba 1, 7, 59, to jest, po prostu każda jest dobra. Tyle mi tych kluczy wyszło. Można by było próbować jeszcze dodać, pewno by wyszło 64, 65, coś w tym stylu. Jak za chwilę Państwo zobaczą, pod jednym kluczem potrafią się kryć 2 klucze, ale one są bardzo podobne, także po prostu taka moja selekcja, taki numer wyszedł i już. Od czego należałoby zacząć, jeżeli mówimy o życiu? Przede wszystkim od definiowania. To ja bym chciał zwrócić też uwagę, że wielcy, wybitni filozofowie XVII-wieczni, XVIII-wieczni, jak się czyta ich życiorysy, to każdy z nich studiował logikę. Studiował logikę, a w logice też zawiera się pojęcie definiowania. Definiowanie. Mamy 2 takie kluczowe słowa, definiendum i definiens.
definiendum. Ja używam tych pojęć, bo no, w języku polskim klasyka. to będzie nazwa i klasyka. Tak? Definiendum, nawet alfabetycznie jest wyżej, w związku z tym to jest ta nazwa, tak sobie należy to zapamiętać. Nazwa, czyli tak jakby to hasło, To, co definiujemy. to co definiujemy. A potem jest cały ten opis, który dokładnie to Czyli definiens. definiens, dokładnie, który Definiendum i definiens. definiendum I jeszcze łącznik. i jeszcze łącznik, ale tam łącznik To to już tam nie już aż tak to jest to istotne. słowo to, także tutaj nie trzeba. Ja zetknąłem się z takim pojęciem, który później nazwałem chyba duo definienda albo definientia, to skomplikowana sprawa jest, ale po polsku już jest prościej, z pojęciami dwojga imion. Mianowicie pewne definiensy określane są dwoma albo więcej definiendami, czyli definiendum, tak, definiendami. Przykładem takim, z którym się spotkałem, to był układ i system na studiach. Przez długi czas w zasadzie nie wiedziałem, o co chodzi. Doszukiwałem się różnicy, jaka jest różnica między układem a systemem. No i dopiero później, kiedy już zapytałem profesora, to powiedział, praktycznie nie ma żadnej, po prostu układ to było słowo polskie, system jest angielski, ale ponieważ zapożyczamy bardzo często obce wyrazy, w związku z tym naprzemiennie używamy układ i system. Teraz się chyba utrwaliło system. Teraz tak, i ja jestem zwolennikiem właśnie też, żeby mówić o systemie. Układy można zostawić do układów politycznych, jakichś takich, wie pan, niecnych konszachtów. Natomiast jeżeli ja mówię o systemie, to właśnie jest to system. Ale Będziemy tutaj wtrącę bardzo dygresyjnie, że układ nie musi być czymś pejoratywnym, bo możemy się ułożyć, tak? tak. Układ między nami może być układ pokojowy jakiś. Tak, z tym, że system w fizyce życia będziemy go definiowali, jest po prostu jednoznacznie zdefiniowany, natomiast mi chodzi o to, że są takie definiensy, które posiadają kilka nazw. To jest układ system na przykład, albo stabilny i stateczny. Dokładnie ten sam Synonimy. rodowód to są synonimy. I teraz, gdzie jest problem? Mianowicie problem jest w postrzeganiu tego całego zjawiska. Otóż ja, nie wiedząc, że to jest to samo, nie mając tego powiedziane explicite, słuchaj, to jest to samo, nie przejmuj się, doszukiwałem się różnic. I mój umysł się angażował w to, zamiast się zajmować jakimiś konkretnymi rzeczami, to ja się doszukiwałem różnic tam, gdzie ich nie ma. Także na tą pierwszą rzecz trzeba zwrócić uwagę. A teraz są kolejne rzeczy, mianowicie są takie pojęcia, takie definienda, czyli definiendum, czyli nazwy, które posiadają wiele znaczeń. No i tu się robi, że tak powiem, wielki problem. Jako pierwsze podam, tutaj poprosiłbym realizatora o wrzucenie tego na ekran, słowo bogacz. Z czym panu się słowo, niech pan nie czyta, niech pan powie, z czym panu się słowo bogacz kojarzy. Czy to jest pozytywny, negatywny? Bogacz, no, delikatna nutka tutaj jakiegoś negatywnego stereotypu chyba się pojawia. Zawsze. Według mnie zawsze i to nie ma dwóch zdań. Każdy wyobraża sobie bogacza, że on się dorobił w jakiś tam niemoralny sposób, prawda? No i ponieważ on ma, a ja nie mam, no to mogę mu zazdrościć, mogę go nie lubić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast spójrzmy na te właśnie dwa obrazki. Mamy jednego bogatego, który oferuje, wyciąga dłoń, oferuje, to jest akurat dom, ale on może oferować operację, nie wiem, jakąś, która ratuje panu życie i mówi tak, ja ci to oferuję, ale ty musisz mi za to zapłacić, tak? No bo bez zapłaty ja nie chcę ci tego oferować, bo tak samo ty nie będziesz mi oferował niczego bez zapłaty. I to jest bogacz, którego ja nazywam bogaczem makerem, czyli jest bogaty przez wytwarzanie zasobów i ich dobrowolną wymianę z innymi. Tak, czyli ja oferuję tą operację, ja oferuję te tanie buty. Ja zawsze jako przykład podaję, w socjalizmie miałem 2 pary butów, a teraz mam tyle tych butów, że ja nawet nie jestem w stanie ich zliczyć. Tak? One są po prostu, nawet nie wiem, ile tych butów mam, bo te buty staniały. Tak? Również wzrosła moja siła nabywcza. No i mamy takiego bogacza, który nie musimy od niego kupować. Możemy kupować od innego, możemy sobie zrobić samemu. I mamy tego drugiego, bogacza takera, bogaty, ponieważ gromadzi zasoby poprzez kradzież, grabież lub rozbój. Tak, ale no tutaj definicja powinna mieć charakter opisowy, a nie normatywny, a Pan wkracza właśnie na tę płaszczyznę oceny. No, definicja jest po prostu
opisem. Znaczy, Powinniśmy używać takich pojęć, które... Czyli bogacz to jest ten, który posiada dużo pieniędzy, tak? Pan tak to rozumie. No tak. Pytanie, czy właśnie należy, z mojej perspektywy, tak na to spojrzę, bawić się, powiem w cudzysłowie, w definiowanie pojęć, które nie są za bardzo naukowe, bo bogacz to jest takie potoczne stwierdzenie. Tak, no ale tu wkraczamy w sferę właśnie moralności, tak? Jeżeli ktoś zdobył te zasoby moralnie, to są jego zasoby, jak najbardziej, on ich nie ukradł. Natomiast tu mamy do czynienia ze złodziejem albo złodziejami, którzy zdobywają to w sposób niemoralny, no i jeden i drugi ma pieniądze. Ja uważam, że te pojęcia powinny być wyraźnie rozgraniczone. Czy ty doszedłeś do swojej majętności, zasobności w sposób właśnie moralny, a najbardziej moralne jest to, że po prostu nikogo nie przymuszałeś do tego, żeby Czyli ktoś pan to tutaj kupił. wprowadza dwa nowe pojęcia, jak rozumiem, tak? Z angielskiego maker i taker. I maker i taker, tak. To nie ja, znaczy tak jakby to nie ja wprowadziłem, bo to już jest Ayn Rand wcześniej tak jakby zrobiła ten podział na atlasów i grabieżców i ten podział mi bardzo pasuje. Natomiast no, on jest nieprzyjęty w tej zbiorowej świadomości, tak? My posługujemy się właśnie jednym bogaczem, wszystkich wrzucamy do jednego worka, a ponieważ mamy konotacje raczej negatywne związane z tymi ludźmi, no to po prostu wszystkich traktujemy źle i łącznie tych, którzy wzbogacają się w sposób taki, że uczą się, nabywają doświadczenia, a potem oferują i naprawdę wnoszą bardzo dużo do społeczeństwa, bo takersi nie wnoszą nic, tak? Oni po prostu żyją z grabieży, kradzieży lub rozboju. To jest pierwszy przykład właśnie, że są pewne definienda wieloznaczne. Nie będziemy teraz wymieniali tego mojego ulubionego kraju na ES albo Szwecja? szy. Czy Somalia? Natomiast demokracja. Bardzo często jak się rozmawia, jak Państwo wiecie, ja jestem propagadorem demokracji bezpośredniej i uważam, że demokracja bezpośrednia i przedstawicielska to są zupełnie dwie różne rzeczy. Zresztą tu można się posłużyć też słynnym powiedzeniem Korwina, że jest zasadnicza różnica między krzesłem miękkim a krzesłem elektrycznym, tak? I tutaj jak ja na przykład z niektórymi osobami rozmawiam i mówię o demokracji bezpośredniej, machają ręką i mówią, no tak, ale to jest demokracja, tak? Czyli po prostu oni mając w głowie demokrację przedstawicielską, tak jakby od razu negują i demokrację bezpośrednią. Proszę zwrócić uwagę na ten rysunek tutaj. On pokazuje, tutaj mamy obszary władzy. Tu jest im ciemniej, to znaczy, że ta władza jest tutaj w szpicy. Natomiast tutaj władza jest na poziomie obywateli. I w tej chwili przerabiamy ten rysunek, bo tutaj będą obywatele, którzy po prostu jeden obok drugiego stoi i sobie głosują, niektórzy podnoszą rękę, niektórzy nie podnoszą ręki, natomiast po tej stronie będą obywatele, którzy się ze sobą kłócą, wymyślają sobie i wymachują pięściami. To tak jak teraz. Tak jak teraz, dokładnie. Bo to są dwa różne systemy, one mają różne dążności, to znaczy one się inaczej, ludzie poddani tym systemom zupełnie inaczej się Ale panie zachowują. Janie, czy w Szwajcarii w takim razie, bo ja nie wiem, po prostu pytam, nie ma tego rodzaju podziałów ideologicznych? Są, ale one się tak bardzo nie manifestują jak u nas. Tam ludzie zupełnie inaczej dyskutują. U nas dochodzi, to zachęcam, jest taki blog pani Joanny Lampki, szwajcarskie BlaBliBlu. Jak się wygoogla BlaBliBlu, to można to bardzo szybko znaleźć. Ona napisała taki post, druga w nawiasie albo w cudzysłowie gorsza połowa. Ona właśnie się ustosunkowała do tej sytuacji w Polsce, gdzie ludzie się kłócą, gdzie ludzie zrywają znajomości. Szok. Też jeden z moich znajomych, którego ja bardzo dobrze znałem, po prostu powiedział, że jak się dowiedział, że ja nie głosowałem na tego, na kogo on głosował, tylko że ja nie głosowałem na żadnego z obu kandydatów, bo to nie jest mój cyrk, nie moje małpy, nie chcę mieć nic z tym wspólnego, to on się po prostu na mnie obraził, zwymyślał mi jeszcze tak jakby naubliżał. Tam tak nie ma, nie jest to tego typu skrajność, tam ludzie szanują swoje poglądy, i szanują Ale czy to jest kompromis. związane z ustrojem, czy może po prostu z jakąś wyższą kulturą polityczną? Ustrój, system polityczny robi kulturę.
polityczną. Po prostu. Tam ci ludzie, ja tak jak mówię, u nas we wspólnocie mieszkaniowej mamy wysoką kulturę zarządzania. Może się pan uśmiechać, ale to naprawdę działa. Niech pan po prostu, jeżeli wydaje pan własne pieniądze, jeżeli pan się zadłuży, to potem musi pan musi ten dług spłacić, a nie kto inny, zupełnie inaczej pan myśli. Zdaje pan sobie sprawę, że są ludzie głupsi, mądrzejsi, że są bardziej lub mniej zaangażowani. Po prostu to działa. To jest schemat, to nie jest mój schemat, to jest, ja go przerobiłem, no zasadniczo go przerobiłem, ale to jest schemat, który znalazłem w prasie, znaczy w internecie anglosaskim. Tak to działa. Mają otwarty dialog i wolne debaty. Proszę zauważyć, Jeszcze raz że... może pokażmy ten slajd, żeby Tak, było na ekranie. Tak. Można pan... O właśnie. My mamy... Proszę zauważyć, jak to działa. Tu jest ta władza skoncentrowana i ona deleguje uprawnienia. Ta władza wpływa na tych, którzy głosują, czyli głosujących przedstawicieli i tworzy media, tworzy właśnie te środki opiniotwórcze, wpływając poprzez na przykład wykupywanie, jeżeli władza daje reklamy. Pamiętają Państwo, w Gazecie Wyborczej wielkie płachty reklamowe na całe strony były, zupełnie nikomu do niczego niepotrzebne. Jak się patrzyło, co to oni tam reklamują? Przecież to jakieś bzdury. No, normalnego człowieka to w ogóle nie interesuje. Chodziło po prostu o pieniądze. To było finansowanie właśnie tych ośrodków reklamy, propagandy medialnej i tak dalej. I teraz te ośrodki oddziaływują na obywateli, natomiast głosują przedstawiciele. Przedstawiciela skorumpować jest bardzo łatwo. Natomiast w przypadku demokracji bezpośredniej skorumpowanie obywateli nie wchodzi tak jakby w ogóle Ale dlaczego nie wchodzi? No przecież obywatele sami mogą sobie uchwalić, że rząd ma dawać im pieniądze na przykład. No to będą musieli te pieniądze zrobić. Ci obywatele. Proszę zauważyć, tam są debaty. To znaczy w momencie, kiedy jest jakieś referendum, pan definiuje zdanie, które będzie poddane pod referendum. Na przykład, słuchajcie, będziemy sobie wypłacać po 2000, rząd musi nam wypłacać po 2000 zł miesięcznie, tak? Bo takie jest referendum. To tam jest cała debata. Tam ludzie otrzymują materiały, bo powstają oczywiście środki, które są za tym twierdzeniem i nakłaniają do tego, żeby głosować za. I są takie ośrodki, które nakłaniają do tego, żeby głosować na nie. Poza tym, ci, którzy wysuwają takie hasło, muszą pokazać, skąd będą pieniądze. To nie jest tak, że się weźmie z kosmosu. To oni muszą uzasadnić. I w związku z tym właśnie tutaj mamy ten element, że jest otwarty dialog i wolne debaty. Ludzie na ten temat dyskutują. Proszę zauważyć kwestia LGBT w Polsce. Mówi się hasłowo. Ty jesteś albo za, albo przeciwny. Nie dyskutuje się tego, nie dyskutuje się różnych odcieni szarości tych pojęć, bo przecież są problemy. To, no, tak jak mówię, jest pewna grupa ludzi, którzy mają problem z własną tożsamością seksualną i trzeba po prostu to zrozumieć i gdzieś to trzeba włożyć w nasze społeczeństwo. To nie może tak być, że wyrzucimy to zupełnie na margines. Ale o tym się nie dyskutuje w sensie otwartego dialogu i wolnej debaty. Dyskutuje się hasłowo, tak? Jak jesteś za LGBT, to jesteś cacy, jak jesteś przeciwko, to jesteś faszysta, albo na odwrót, w zależności od tego, jak to na te sprawy patrzy. Także wracamy, może w tej chwili już żeśmy omówili te dwa przyczynki, które mogą powodować nasze złe postrzeganie kwestii związanych z życiem. Skąd się wzięło w ogóle u mnie, że definiowanie jest pierwszym kluczem w zrozumieniu wszystkich procesów życiowych? No, jeżeli zastanawiamy się, czym jest życie, to oczywiście natychmiast kojarzy nam to się z procesem ewolucji, tak? No więc cóż robimy? Googlamy i szukamy definicji. I teraz jak sobie wygooglamy, to ja tu podam 3 takie najszybsze, które w zasadzie przychodzą od razu. Natomiast tych definicji jest kilkanaście. No i pytanie jest, jeżeli mamy kilkanaście definicji, to jak możemy zrozumieć życie, tak? Jeżeli ktoś mówi, że ewolucja to jest to, co utworzyło życie, no to zobaczmy. Ewolucja. Najogólniej proces zmian zachodzących w czasie. Czy coś Panu to tłumaczy? No, bardzo, bardzo abstrakcyjne. Gdybym pewnie pierwszy raz się zetknął z taką definicją, to musiałbym pogłówkować, o co chodzi. No właśnie, tak? A jak to się w ogóle ma do życia? Ewolucja. Proces przeobrażania się organizmów w zmiennych warunkach środowiska,
który polega na powstawaniu nowych, dziedzicznych cech przystosowawczych, różnicowaniu się populacji i wyodrębnianiu nowych gatunków. No to już bardziej konkretne. Bardziej konkretne, ale na przykład w ogóle nie piszą o tym, że no jedne gatunki się wyodrębniają, a inne gatunki zanikają. Tak? Nie ma czegoś takiego. Poza tym w oparciu o tą drugą definicję też trudno jest zrozumieć procesy życiowe. Ewolucja, proces zachodzący w przyrodzie na przestrzeni wielu pokoleń, polegający na zmianach budowy organizmów i powstaniu nowych. No i znowu, ja od definicji oczekuję, możemy definiować, z każdą z tych definicji możemy się zgodzić, natomiast żadna z tych definicji nie tłumaczy, jak powstało życie i dlaczego doszło do tego, że Pan i ja jako organizmy żywe w tej chwili sobie rozmawiamy i jesteśmy tak arcyskomplikowanymi organizmami. Tak? Jak to w ogóle było możliwe? No tak, no ale czy oczekujemy od definicji szczegółowego wyjaśnienia zjawisk, bo nie zawsze jest to możliwe w dosyć ogólnym jednak. Od precyzyjnego określenia obszaru, kontekście. o którym mówimy, tak? Tego oczekujemy. No ale jeżeli mamy kilkanaście definicji, no to mamy mętlik w głowie, tak? Czyli ja tutaj pokazuję, że właśnie ten mętlik spowodowany, no bo człowiek, który docieka, chce się dowiedzieć czegoś, no to szuka właśnie definicji, bo w oparciu o te definicje, jeżeli ja będę mówił o ewolucji jako procesie, samowzbudnym procesie, który operuje na kolejnych pokoleniach pewnej klasy obiektów i w pewnych warunkach te obiekty doskonali, powodując, że stają się coraz lepsze, a Pan będzie mówił, że ewolucja to najogólniej proces zmian zachodzących w czasie, to my się nigdy w życiu nie dogadamy. W związku z tym definiowanie jest to jest arcyważna sprawa, no po to, żebyśmy dokładnie wiedzieli, o czym mówimy. Jeżeli będziemy mówili o LGBT, to musimy uzgodnić, jak my to pojęcie rozumiemy, tak? Bo Pan może je rozumieć No zupełnie dzisiaj jest inaczej. przecież wielki spór polityczny na temat tego, czy LGBT to są ludzie, czy to jest ideologia. Dokładnie. No wie Pan, tych sporów jest bardzo dużo, tak? Znaczy i to jest potworny błąd. A z czego on się wywodzi? Ano z tego, że w szkole nie kładzie się na to nacisku. Ja miałem logikę w szkole średniej, nie miałem logiki już na studiach, co jest według mnie błędem, bo logika i właśnie nawet tą logikę można ograniczyć, wie Pan, do kilku wykładów, ale wykład o definiowaniu i o uzgadnianiu definicji, o uzgadnianiu pojęć, o których rozmawiamy, powinien być kluczowy. On powinien być wprowadzony w szkole średniej, a potem powinien być rozwałkowany na każdej uczelni, na każdej, począwszy od uczelni technicznych, gdzie to powinno być obowiązkiem. Tak samo chodzi o uczelnie humanistyczne, gdzie też to powinien być obowiązek. Po prostu, jeżeli o czymś mówimy, nie mówimy o etykietkach, tylko musimy mówić o uzgodnionych, jednoznacznych pojęciach. Dokładnie. No i cóż, można się spodziewać, że o tej ewolucji to my będziemy dużo mówili, że to jest arcyważny proces i na pewno go zdefiniujemy. Natomiast takie ćwiczenie dla naszych widzów, proszę zdefiniować samemu proces ewolucji bez czytania książki Fizyka życia czy 59 kluczy, ale szukając po prostu definicji ogólnodostępnych w internecie. Proszę sobie go zapisać dokładnie i potem zastanowić się, czy rzeczywiście jest to, zdefiniowali Państwo proces, ta definicja pozwala na wytłumaczenie, jak doszło do powstania życia i jak doszło do kolejnych międzypokoleniowych zmian, które doprowadziły do takich właśnie doskonałych obiektów jak Pan czy ja. No jeszcze do doskonałości to nam brakuje. Tak, no wie Pan, to zależy jak to rozumieć, ale na pewno jesteśmy arcyskomplikowanymi. Wysoko zorganizowaną materią. I duchem. I duchem, tak jest. Tutaj dotyka Pan, już wybiegł Pan niejako w przyszłość. Zaraz będziemy mówili też o materii, będziemy mówili o duchu, czyli o informacji, tak? Bo tak to fizyka życia rozumie. Tak jak mówię, upłynęło już ponad 150 lat od ukazania się kluczowej dla życia książki Karola Darwina o powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru, no i tam cały ten tytuł jest o wiele dłuższy, ale ponieważ nie ma precyzyjnego
precyzyjnej definicji kluczowego dla zrozumienia tego życia, pojęcia ewolucji, no to po prostu dlatego jest trudne po prostu to zrozumienie. A czy nie jest tak, że no tutaj mówimy o rzeczywiście wysokim stopniu precyzyjności, którego Pan oczekuje, ale intuicyjnie mniej więcej ludzie chyba wiedzą, czym jest ewolucja? No chyba nie. No właśnie nie, bo ja wiele książek przeczytałem i tak jakby nie było, i to pojęcie nie było wytłumaczone. Ja oczekuję, znaczy od pojęcia, ja oczekuję definicji procesu, który powołał życie do bycia i dalej je kształtuje. No bardziej o tym kształtowaniu. Myślę, że intuicyjnie, no jakoś coś tam w szkole mówią. Rzeczywiście, jeśli chodzi o początek, no tutaj jest dużo trudniej. Dużo trudniej. Poza tym, wie Pan, wszyscy się skupiają na życiu, tak jakby startują od komórki. A my wyjdziemy w ogóle od pierwiastków chemicznych. Tak? Nie będzie to komórka. Pokażemy, że ten proces ma dwoisty charakter, scalający i różnicujący. Będziemy o tym mówili. Natomiast bo ja jeszcze tylko dygresyjnie, bo to jest dosyć ważna sprawa. Tutaj Pan pisze o powstaniu życia. No o ile pamiętam, to będąc uczony w szkole o ewolucji, no tam nie było o powstaniu. Tam ewolucja była wyjaśniana jako mechanizm kształtujący już to życie, które powstało. Ale pytanie, czy my możemy, nie wiem, może tak jest, ja tylko pytam, czy rzeczywiście to jest dobra droga, żebyśmy szukali tajemnicy powstania życia właśnie w tym mechanizmie ewolucji? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. I tak jak ja mówię, zejdziemy z ewolucją, przejdziemy od komórki jeszcze w dół do cząstek chemicznych i będziemy to wszystko po kolei wyjaśniali. Ja to będę mówił. I cóż, mam nadzieję, że Pana przekonam do właśnie tego modelu, tak? Bo to jest pewien model. Nie możemy tego udowodnić, możemy tylko spekulować, że właśnie w ten sposób się to odbyło. Okay. Klucz numer 2 to jest pojęcie zbioru. No i to jest, powiedziałbym, arcyśmieszne, bo ja tutaj przed chwilą apelowałem, żeby bardzo precyzyjnie definiować, a pojęcie zbioru jest wielce trudno definiowalne i przyznają to nawet sami matematycy. Co więcej, nie ma jednoznacznej definicji, bo w teorii mnogości pojęcie pierwotne, znaczy pojęcie pierwotne leżące u podstaw całej matematyki i proszę zauważyć, jak oni to definiują, jest to zestaw, no bo nie chcieli użyć, że zbiór to jest nie zestaw, tylko zbiór różnych obiektów bez wyróżnionego uporządkowania. Pamiętam, jak teorię mnogości wprowadzono do szkół. Ja miałem wtedy chyba 8 albo 9 lat, to starsze osoby rozmawiały na ten temat, wszyscy mówili, a po co to komu, przecież jak tam te jakieś zbiory, jakieś głupoty, to nawet dziecko nie będzie wiedziało, jak mu reszty wydać, czy mu dobrze wydali, czy mu źle wydali. Natomiast teoria mnogości jest właśnie kluczem do zrozumienia życia, bo tutaj w tych obszarach mnogościowych będziemy bardzo dużo na te tematy mówili. Proszę zauważyć, że potem jak w szkole średniej wprowadzono pojęcie zbioru, ja doszukiwałem się jakichś nie wiadomo, jakichś podtekstów, że to nie może być, że w matematyce pojęcie jest jakieś takie banalne, takie proste. Ale zbiór to jest zbiór, to jest rzeczywiście, to jest kolekcja, to jest zestaw, to jest grupa, to jest zbiór. Ma Pan zbiór przedmiotów na swoim biurku, 2 książki, 1 komórka i kubeczek, tak? No pojęcie tak elementarne, tak podstawowe, tak pierwotne, że chyba każdy wie, wie, o co chodzi, powinien wiedzieć, o co chodzi. I tak jak mówię, nie należy się doszukiwać tutaj jakiejś głębi matematycznej, po prostu zbiór to jest zbiór, tak należy to rozumieć jako właśnie zestaw różnego rodzaju elementów. Elementy czy obiekty mogą być różne i najważniejsze jest to, że zbiór nie jest uporządkowany. To znaczy, jeżeli Pan przestawiłby w tej chwili te książki, przełożył z lewej na prawą, no to już niczego to nie zmienia, jeżeli chodzi o zbiór, bo zbiór się nie zmieni. Chyba że dorzucimy moją myszkę, no to wtedy ten zbiór będzie już inny od tego pierwotnego zbioru. Trzecie pojęcie. Uporządkowanie. Trzecie pojęcie wprowadza uporządkowanie, dokładnie. To jest pojęcie ciągu i matematycy definiują to, że to jest uporządkowany zbiór obiektów. Oni to definiują, że to jest uporządkowany jeden po drugim, że to jest takie uporządkowanie. No i weźmy dla przykładu zbiór liter re,
AKN, który jest tożsamy ze zbiorem ekran i nerka. Natomiast to są zupełnie różne trzy-ciągi. I tutaj to trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ciąg różni się tym od zbioru, że jest uporządkowany. Przy czym ciąg matematyczny to jest taka kolejeczka jakby. Natomiast mówiłem przed chwilą, że tych kluczy może być więcej, bo przecież może być uporządkowanie przestrzenne czegoś. Tak jak Pan jest obiektem uporządkowanym, ale nie można powiedzieć, że Pan jest ciągiem. Ma Pan głowę, ma Pan dwoje oczu, dwie ręce, nerki, płuca i tak dalej. Te elementy w Panu są ułożone w bardzo podobny sposób jak u mnie. To też można by dyskutować, co to znaczy podobny. No ale generalnie na pewnym poziomie ogólności praktycznie jesteśmy tacy sami. To wspólne dla wszystkich przedstawicieli Tak, naszego gatunku Homo sapiens, tak? W związku z tym kolejne pojęcie, które tak jakby zawiera się w tym drugim kluczu, trzecim kluczu, który jest ciągiem, to jest struktura. Po prostu struktura to jest uporządkowanie przestrzenne. Ważna rzecz, będziemy się do tego bardzo często odwoływali. No i już, po prostu mamy ciąg, to jest trzeci klucz, to jest właśnie ciąg, czyli to są pewne zbiory uporządkowane. Czy one są uporządkowane na zasadzie kolejki, czy struktury w przestrzeni, no to już nadaliśmy dwa różne definienda, czyli definiendum pierwsze to jest ciąg, uporządkowanie ukolejkowane, będziemy o tym mówili w przypadku DNA czy RNA, no i struktury, tak? Bo Pan jest uporządkowanym obiektem, który właśnie ma wszystko na swoim miejscu, tak jak to powinno być. No i klucz numer 4. Musimy to zacząć chyba dzisiaj omawiać, bo to jest fundament, to jest chyba najtrudniejsze pojęcie fizyki życia. Ja nawet mówię tak, że jeżeli, drogi czytelniku, pojęcie ten rozdział będzie dla Ciebie trochę za trudny, nie będzie Ci się chciało go czytać, no to załóż, że wiesz, o co chodzi i nie czytaj go. Doczytasz go kiedy indziej. Tak? On się musi pojawić na czwartej pozycji wszystkich kluczy, bo jest to pojęcie fundamentalne, od którego w ogóle wszystko się zaczyna. To jest pojęcie obiektu. Pan jako wykształcony filozof prawdopodobnie spotkał się z pojęciem bytu. Tak jest, ale rozumiem, że Pan to utożsamia, to mnie zaskakuje. Czy ja wiem, czy utożsamiam? To znaczy, znowu, pisząc książkę Fizyka życia, było mi potrzebne określanie wszystkiego tego, co jest. Tak? W związku z tym zacząłem poszukiwać, gdzie mogę coś takiego znaleźć. Pamięta Pan ze szkoły średniej, w fizyce wprowadzono pojęcie ciała. No ale to ciało to jest ciało materialne, koniec, kropka, to był klocek, to były jakieś rolki, sznurki i tak dalej. Natomiast myśmy oczywiście sobie utożsamiali to z ciałem jakiegoś denata, żeby było śmiesznie. To jest za płytkie pojęcie. No więc cóż, pojęcie bytu też było wykładane i w szkole średniej, i na wyższych studiach. Ja jeszcze miałem zajęcia z filozofii na Politechnice Warszawskiej. No ale cóż, nie wiem, czy Pan ma jakieś definicje na podorędziu? Możemy coś... Najbardziej ogólne, tylko ja się zastanawiam, czy tutaj nie jest to, tak jak zresztą mówił Arystoteles, aż tak ogólne, że niedefiniowalne. Byt możemy określić tym, to co jest, to jest byt. Parmenides mówił, że byt jest, nie bytu nie ma. To jest też taka definicja starożytnej filozofii. No i też ja bym wyróżnił kwestię bytu i istnienia, bo byt może być właśnie byt, ale byt, który niekoniecznie istnieje, byt myślny. To jest też takie pojęcie. Czyli matematyka jest bytem? Czyli tutaj właśnie tak, te obiekty abstrakcyjne byłyby bytami myślnymi, a te obiekty materialne bytami istniejącymi. Okej, czyli filozofia tak jakby dochodzi do inżynierów, bo to inżynierowie zdefiniowali właśnie ten obiekt, o którym zaraz będziemy mówili, który będziemy definiowali, który będziemy roztrzaskiwali na małe kawałeczki. Ja zaczerpnąłem to z informatyki, bo jest programowanie obiektowe
czyli czysto abstrakcyjne, bo to jest programowanie, tworzy się jakieś obiekty, wie pan, na bitach, bajtach, na impulsach elektrycznych i one w pewnym momencie się przekładają na to, co widzimy na ekranie, albo czy ktoś wydaje nam bilet i możemy wejść do metra, pojechać i już. Bardzo dobra definicja właśnie obiektu, zaproponowana przez informatyków. Ja ją leciutko tylko doszlifowałem, doprecyzowałem. Obiekt to wyodrębniony przez obserwatora. Przez obserwatora, to jest ważne. To nie jest, obiekt nie jest pojęciem uniwersalnym. To jest subiektywna definicja. Jest subiektywna definicja. Ja sobie go definiuję. Czyli relacja obiektu i subiektu. Podmiotu. I subiektu, dokładnie, czyli tego obserwatora. Obiekt to wyodrębniony przez obserwatora element materialny, przykład samochód, dom, lub abstrakcyjny, myśl, idea, proces, mający tożsamość, na przykład nazywa się Michał albo nazywa się LGBT, jeżeli mówimy na przykład o ideologii, tak, jeżeli tak sobie to zdefiniujemy. Co dalej? Obiekt ma zdefiniowany zestaw właściwości. To jest bardzo ważne. Włosy na głowie, uzębienie oraz stan tych właściwości. Czyli włosy na głowie, rzadkie, rude i tak dalej, uzębienie. 30 zębów, zęby białe, bez próchnicy albo jakieś mostki. Różnie to bywa. Różnie to bywa. Tak, także to jest ta definicja. No i teraz ona jest krótka. Ona jest krótka, nie ma dużo słów, ale ja bym chciał, żebyśmy przedyskutowali sobie każde słowo, które występuje w tej definicji, no bo ten apel, tak, to definiowanie, klucz numer 1, przedyskutujmy, bo skoro to jest tak ważne. Obserwator to jest bardzo ważny element definicji obiektu, który wskazuje, że obiekt jest pojęciem subiektywnym. To właśnie obserwator określa, co w jego mniemaniu jest obiektem. I znowu wracamy do definiowania. Jeżeli będziemy mówili o jakichkolwiek obiektach, to musimy uzgodnić, tak, czy to rzeczywiście dla nas to jest to samo. Bardzo wiele problemów pojawia się, kiedy ludzie dyskutują o tym samym definiendum, ale mają w głowach zupełnie inne definiensy. Tak, na przykład Pan powiedział o mnie jako człowieku, jako obiekcie. No, jeżeli na przykład przyjmiemy konwencję socjologiczną, no to dla nas właśnie obiektem będzie człowiek, który tworzy społeczeństwo, tak? Czy może nawet to społeczeństwo. A jeżeli przyjmiemy jakąś inną konwencję, na przykład fizjologiczną, no to w danym postrzeganiu rzeczywistości nas będą interesować te obiekty wewnątrz człowieka i wtedy obiektem będzie tam serce, płuca. I wracając do tych duodefiniendów, czyli tych pojęć, które mają jedno definiendum, ale wiele znaczeń, tak jak demokracja, tak, to właśnie ta debata, o której ja mówiłem, że ona się odbywa, to jest to rozbijanie danej kwestii na czynniki pierwsze, właśnie służy temu, żeby zrozumieć zagadnienie i ustosunkować się do niego. Jeżeli będziemy dyskutowali wyłącznie o etykietkach, a będziemy zupełnie co innego mieli na myśli, myśląc o danej etykietce, to po prostu nigdy się nie dogadamy, tylko zawsze będziemy się kłócili. Także, no, mówię, ważna rzecz. Wyodrębniony element, czyli coś, co stanowi pewną charakterystyczną całość. I znowu, to, co stanowi pewną charakterystyczną całość, to ja o tym decyduję. Czy Pana dłoń to jest charakterystyczna całość? Dla mnie tak, dla Pana zapewne też, tak? Ale być może w pewnych kwestiach nie będziemy się zgadzali. Obiektem może być praktycznie wszystko, co uda się ująć w ramy pewnej wyodrębnionej całości. Chmura, kropla wody, partia polityczna, państwo, społeczeństwo, człowiek, nerka, związek zawodowy, rakieta, rower, impuls elektryczny, program komputerowy, ryba, ławica ryb, idea, pomysł, matematyka, ciąg Twoich przodków, strumień pieniędzy wpływający co miesiąc na Twoje konto i tak dalej, i tak dalej. Element materialny i abstrakcyjny. No to już żeśmy powiedzieli o tym właśnie, że nerka i rower to są przykłady obiektów materialnych, państwo, program komputerowy raczej abstrakcyjnych, tak? Idea, myśl to są już zupełnie abstrakcyjne pojęcia. Ciekawe rozróżnienie. A może do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli Pan, proszę bardzo, jeżeli Pan ma jakieś przemyślenia na ten temat, bo pamięta Pan to pojęcie sfumato zaproponowane przez Leonarda da Vinci. Otóż możemy się spierać, czy państwo jest tak, no abstraktem właśnie, czy konkretem. Właśnie, tak? Bo na przykład Ludwik Mises pisał w Ludzkim Działaniu, że no, państwo jest zawsze
manifestacją państwa jest zawsze działanie konkretnego człowieka, więc Konkretnej tutaj grupy byśmy ludzi. jednak widzieli pewnego rodzaju abstrakt, no ale jednak mówiąc o państwie czy o programie komputerowym, a jednocześnie porównując to z już całkowitym abstraktem, jak na przykład punkt, czy prosta, czy okrąg, no to widzimy, że ten poziom abstrakcji tutaj jest trochę Tak, inny. i teraz mamy dwie możliwości. Możemy się pokłócić, tak? Albo możemy przyjąć, że okej, mamy tak jakby taką przestrzeń ciągłą między konkretami takimi prawdziwymi, a abstraktami, znowu prawdziwymi abstraktami, ale te granice są płynne, że nie ma tak, że wszystko ze zbioru wszystkich obiektów, jakie sobie możemy wymyślić, bo to my, obserwatorzy, wymyślamy, że sklasyfikujemy, wrzucimy albo do abstraktów, albo do konkretów. Nie ma tak. Niektóre możemy się kłócić, niektóre z tych obiektów będziemy na pewno uważali i znowu wracamy do tego, że to jest nasze subiektywne zdanie, za takie nie wiadomo jakie, że one są i abstrakcyjne, i są takie i nieabstrakcyjne, są konkretne. Typowym przykładem jest program komputerowy, tak? W teorii to są impulsy elektryczne, ale w praktyce są jakieś wydruki, są gdzieś zapisy. Te impulsy elektryczne są zapamiętane, one gdzieś są, tak? To jest ten stan, który jest konkretny. No i możemy się spierać. Nie ma o co. Leonardo już nam to zaproponował, sfumato, przechodzimy do następnego słowa z definicji. Mający tożsamość. Tożsamość to jest właśnie ta etykietka. To jest ta etykietka, o którą się kłócą ludzie. Bo jeden mówiąc o Michale, mówi o Michale Aniele, a drugi mówi o jakimś niestworzonym Michale, który nabroił, jakimś, nie wiem, kryminaliście. No i możemy się pokłócić. Dlatego do jednoznacznego określenia używamy właśnie tej tożsamości. Synonimem tej tożsamości może być identyfikator lub konkretna nazwa. Pan jest obiektem typu człowiek, klasy człowiek, natomiast konkretny Pan to jest Krzysztof Lech Łuksza, ja jestem Jan Kubań, tak? I właśnie to jest ta nasza tożsamość, ta nazwa, czy właśnie ten identyfikator, który jednoznacznie określa, o jaki obiekt chodzi. Dobra, jedziemy dalej. Właściwości. To jest, tutaj już tak jakby wchodzimy w sferę informacji, mianowicie każdy obiekt powinien mieć zdefiniowany zestaw właściwości. W obiekcie człowiek możemy ich wyodrębnić tysiące, a nawet miliony, a może jeszcze i miliardy. Ich przykładami mogą być kolor oczu, liczba palców, uczesanie, reakcja na dotknięcie palcem gorącego czajnika, szybkość przemieszczania się itd., itd. Proszę teraz zauważyć, że nie mówimy o tym, jakiego koloru oczy jakiego koloru ma nasz obiekt, tylko mówimy, że on ma właściwość, że jego oko przybiera właściwość kolor, tak? Przybiera też właściwość, nie wiem, wielkość, bo niektórzy mają większe oczy, mniejsze i tak dalej. Samo pojęcie właściwości jest pojęciem bardzo ogólnym i w jej zakres wchodzą nie tylko cechy, które da się opisać jednym parametrem, takie jak wzmiankowany kolor oczu, ale również właściwości złożone, do opisu których wymagane jest podanie wielu atrybutów i parametrów, na przykład uczesanie. No jeżeli chcielibyśmy jednoznacznie opisać Pana fryzurę w tej chwili, jednoznacznie, matematycznie, to chyba by się nam to nie udało. Tak, bo, no chociaż nie, może jakiś tam superkomputer by spamiętał wszystkie wektorowo rozpisanie. Aż tak jestem rozczochrany? Nie, no chodzi, wie Pan, o każdy włosek, o położenie względem innego, jakiś kierunek, orientację w przestrzeni, plus do tego kolor. Kolor na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest jeden, natomiast jakby tak się dobrze przyjrzeć, to Pan tych pikseli kolorowych ma tam po prostu miliardy. Tak, No tak, filozofia, metafizyka rozróżnia nasze własności na przypadkowe i na istotne przy definiowaniu. No, jak na przykład zdefiniowałbym Pana, tak, jako człowieka, no to nie, w swojej definicji nie ujmę tego, że no, Pan Jan Kubań ma wielokolorową koszulkę, bo to jest przypadkowe, ale to na przykład, że Pan ma rozum, no to już dla definicji człowieka, dla jego istoty nie jest przypadkowe. Nie jest przypadkowe, zgadza się. Stan właściwości. Kolejna sprawa, właśnie to, co Pan powiedział, że koszulka, tak, czyli ja się generalnie ubieram w koszulki, marynarki, różnego tego typu życia. Stan właściwości. Ja dzisiaj nie jestem w marynarce,
tylko właściwość, że ja się ubieram, ubrałem się w koszulkę, mamy wielkie upały, w związku z tym tak się właśnie ubrałem. Zestaw konkretnych wartości każdego elementu z zestawu właściwości. I tutaj posłużmy się taką tabelką. Kolor oczu to jest właściwość, stan właściwości, piwne, niebieskie. Nie wiem, jakie pan ma, ja mam piwne, tak przynajmniej ludzie mówią. Uczesanie, no na przykład na Jerzyka, ja mam takie na Louisa Define, tak, bo niestety nie mam co czesać. Liczba palców u rąk, tak, jeżeli mamy dłoń, no to mamy stan tej właściwości, liczba, znaczy jeżeli właściwością określimy, że to są palce, liczba tych palców wynosi 10. Reakcja na dotknięcie palcem gorącego czajnika to jest gwałtowne wycofanie ręki po upływie 0,15 sekundy od momentu dotknięcia. Ktoś inny może mieć szybszą tą reakcję, tak? Czyli inny stan tej właściwości. I tak dalej, i tak dalej. Teraz zauważmy, że stan niektórych właściwości może się zmieniać, tak? Bo ja mam w tej chwili 10 palców, ale być może, no, jeżeli, no, na przykład nie mam stawu biodrowego w tej chwili, tak? Bo on jest sztuczny, czyli tak jakby miałem właściwość, a ta właściwość się zmieniła, w tej chwili jest to sztuczny staw biodrowy. Z pojęciem obiektu jest ściśle związanych kilka dodatkowych pojęć, które nie są ściśle ujęte właśnie w definicji obiektu. Kryteria obiektowości. Jak pan to by rozumiał? Kryteria obiektowości, no dosyć takie abstrakcyjne trochę. No tak, położenie. ale to są kryteria, na podstawie których obserwator stwierdza, czy to, co określił jako Przede wszystkim obiekt, wyodrębnienie z tła. tak, czy to, co on określił jako obiekt, dalej jest tym obiektem, czy już nie jest obiektem. Czyli proszę zauważyć, że nie tylko definiujemy obiekt jako taką szklankę, tylko mówimy w ten sposób, ta szklanka ma ucho, ale jeżeli tego ucha nie będzie, czy ona dalej będzie szklanką? I musimy się umówić, tak? I w związku z tym obiekt to nie jest jeden konkretny konkret, tylko to jest tak jakby taki balonik pewien, właśnie to są te kryteria obiektowości, które nam mówią, z punktu widzenia użytkowego to będzie dalej szklanka. No tak, ale tu właśnie jest ta kwestia tych własności przypadkowych i nieprzypadkowych, czyli istotnych. No bo jeżeli na przykład ta szklanka zostanie pozbawiona przez nas dna, no też to jest jakaś właściwość, że ma dno, no to czy ona dalej będzie szklanką? Jako No nie rekwizyt teatralny będzie, natomiast ale użytkowo użytkowo nie. Raczej nie, a jeżeli zmienimy jej trochę wysokość, o 5 cm. No właśnie, a kolor jak zmienimy, tak? A jak utłuczemy... Czyli tutaj są Tak. różnice w tych własnościach. Tak, dlatego jak definiujemy obiekt, to nie możemy powiedzieć, ok, to jest szklanka i zapominamy, tylko powinniśmy określić właśnie kryteria obiektowości, czyli w miarę jednoznaczną funkcję, która nam odpowie, czy dalej, pomimo że to uległo transformacji, czy dalej to jest tym obiektem, o którym myśmy mówili, czy być może to jest zupełnie inny obiekt już. Tak? Także mówię, to są bardzo ważne rzeczy, których konsekwencje będziemy widzieli później. Czas trwania obiektu. Platon wprowadził podział na obiekty zmienne i niezmienne w czasie. Jak pan się zapatruje na to? Niezmienne są idee według Platona i wieczne, a zmienne, nietrwałe, no to są fenomeny tych idei, czyli powiedzmy według Platona istnieje jakiś niebiański, tak powiem, wzór szklanki, czy też człowieka i wszystkich innych obiektów. No i wszystkie te obiekty tutaj w naszym świecie widzialnym nieudolnie chociażby dlatego, że nie są wieczne, nieudolnie naśladują tę jedną wielką ideę. Możemy się z nim zgodzić, możemy się nie zgodzić. To jest co mówi fizyka życia ta w tym słynna temacie? przypowieść o jaskini. Każdy obiekt jest zmienny, tylko zależy czas trwania obiektu, tak? No bo niektóre obiekty zmieniają się bardzo szybko, na przykład bodajże pszczoły rodzą się chyba co 2 tygodnie i czas życia pszczoły, czyli czas trwania obiektu typu pszczoła to są bodajże 2 tygodnie czy 3.
Natomiast czas trwania sekwoi to jest kilka tysięcy lat, tak? Fizyka życia mówi tak, że każdy obiekt jest zmienny, natomiast niektóre mogą się nie zmieniać. No, ale jak obiekt zmieniać- abstrakcyjny nie jest zmienny, na przykład, bo właśnie też Platon troszkę nawiązywał do tych bytów matematycznych, używał to jako przykład. No, powiedzmy, możemy sobie wyobrazić koło roweru, tak? Mhm. No to ono rzeczywiście jest zmienne, bo ono się rozpadnie i tak dalej. okrąg jako okrąg Jak albo koło... zardzewieją szprychy, no ale okrąg jako byt abstrakcyjny, obiekt, no to zawsze będzie niezmienny. Czyli on się po prostu zmienia, ale ten czas zmian jest nieskończenie długi. No ale to wtedy nie ma tych zmian. No, To pan no trochę dobra. tu kazuistykę Tak, prowadzi. no znowu możemy się pokłócić. Generalnie, jeżeli podejdziemy do tego zagadnienia, że wszystko jest zmienne, łatwiej będzie nam wiele rzeczy zrozumieć, ale oczywiście fizyka życia nie mówi, że okrąg jako pojęcie matematyczne, ściśle, abstrakcyjnie, że ono się zmienia w jakimś skończonym czasie. Ono po prostu jest, trwa cały czas, być może kiedyś się No ale zmieni. Nie, no tutaj musimy uściślić, bo albo się, pan powiedział, że wszystko jest zmienne, no a tutaj pan mówi o obiektach, które jednak się nie zmieniają. To ta definicja trochę, tu widzę pewną sprzeczność. No dobrze, ale teraz jeżeli wprowadzimy, że wszystko jest, że są pewne pojęcia, które są absolutnie niezmienne, to zaraz będziemy mieli tysiące ludzi, którzy wystąpią przeciwko temu argumentowi, tak? W związku z tym... Ale to nie znaczy, że będą mieli rację, to mogą sobie No występować. ale po co dochodzić, po co tracić czas? Lepiej przyjąć właśnie takie podejście, jak Czyli mówi, jak fizyka życia. tutaj pan się kieruje pragmatycznymi. Pragmatycznymi, dokładnie. Po co motywacjami. sobie robić, tak? Proszę zauważyć, że w tej koncepcji czas trwania obiektu zawieramy wszystko, i obiekty zmienne, i obiekty niezmienne, tak? No po prostu one się zmieniają też, ale w czasie nieskończenie długim. No dobrze, No już, to załatwiliśmy problem. Przyjmijmy, że Transformacja obiektu. Proces przeistoczenia, przekształcenia się obiektu w inny, tak? Czyli jeżeli żeśmy zdefiniowali kryteria obiektowości tej szklanki, tutaj że ucho nie jest integralną częścią tego obiektu i go utłuczemy, to dalej jest to szklanka. Ale jeżeli stwierdziliśmy, że ucho jest integralne i obtłuczemy, no to znaczy, że dokonaliśmy transformacji obiektu na nowy, tak, który inaczej będziemy definiowali. Transformacja, przekształcenie po prostu jednego obiektu w jakiś tam inny. No ale to, że obiekt ulega transformacji, no to spowodowane jest oddziaływaniem różnych czynników. No i te czynniki ja nazwałem czynnikami sprawczymi i podzieliłem je na 4 fundamentalne kategorie. Pierwszą kategorią to są inicjatory. To są te czynniki, które powołują dany obiekt do istnienia. Inicjatory. czyli przyczyna sprawcza według Przyczyna Arystotelesa. sprawca, dokładnie. Inicjator, przyczyna sprawcza, tak. Dalej są konstruktory. Konstruktory podtrzymują to, że dany obiekt ciągle spełnia kryteria obiektowości, które żeśmy zdefiniowali, w związku z tym, że ten obiekt jest ciągle tym samym obiektem. Zbudujmy płot. To jest obiekt. No i teraz stoi sobie ten płot, chodzą dzieciaki z młotkami, stukają w te sztachety, rozbijają niektóre sztachety, pada deszcz, świeci słońce, sztachety tracą swoją wytrzymałość, rozsypują się, ulegają degradacji. Jeżeli zdefiniujemy płot jako ogrodzenie, które powoduje, żeby koty nie wchodziły na naszą posesję, czyli mamy gęsto te sztachety, jedna sztacheta się wyłamie, no to jak kot już wejdzie, to znaczy, że ten płot nie jest już tym płotem, o którym żeśmy mówili, no bo on nie spełnia tej funkcjonalności, którą żeśmy sobie założyli, czyli przestał być płotem w naszym rozumieniu, tak? Bo nastąpiła transformacja. Konstruktory to są wszystkie te czynniki, które podtrzymują, żeby ten płot był dalej płotem. Czyli konstruktorem może być również pan, który wymienia sztachety już zepsute na nowe. To jest ktoś, kto konserwuje, to jest ktoś, kto maluje i tak dalej, kto naprawia płot. To czyli mamy inicjatory, konstruktory. Mamy też destruktory, czyli wszystkie czynniki, które powodują, że dany obiekt będzie rozwalany. Tak? Czyli właśnie deszcz, te dzieciaki, które chodzą i psocą. No i mamy terminatory, czyli czynniki, które powodują, że obiekt definitywnie przestaje być tym, czym był. No i przykładem może być decyzja o rozbiórce i sama rozbiórka płotu. Panie Janie, już musimy zmierzać powoli do końca programu.
Już. Jakbyśmy mogli to tak podsumować. Podsumować jeszcze tylko Dużo- jedna ostatnia definicja. Zachowanie. Tak? No bo skoro mamy obiekt, on ma stan właściwości, to zachowanie definiujemy jako ciąg zachodzących po sobie stanów właściwości obiektu. Koniec. Kropka. To jest właśnie tak jakby udało nam się zmieścić w czasie. Rzeczywiście musimy już kończyć, ale pojęcie jest bardzo duże. Mam nadzieję, że widzowie obejrzą ten program, pomimo być może zbyt za dużo tych pojęć tego wszystkiego, ale to jest fundament. Po prostu, bo o obiektach będziemy mówili No tak, bo przez cały czas w tej chwili. będą te pojęcia pojawiać się obiektu, ciągu i tak dalej, zbioru czy systemu. I to wszystko musimy sobie na początku zdefiniować odpowiednio, żeby później, tak jak Pan powiedział, żebyśmy wiedzieli, o czym O czym mówimy. mówimy? Dokładnie. No i konstruktorem człowieka możemy się zastanawiać, co jest konstruktorem właśnie człowieka, Pana jako obiektu, albo mnie jako obiektu, a co jest konstruktorem całej klasy obiektów typu człowiek, tak? Czyli to też jest oczywiście obiekt, co było konstruktorem, co jest destruktorem. No i w tym kierunku właśnie będziemy szli i to nam pomoże w zrozumieniu właśnie całego skomplikowanego procesu powstawania życia, no i jego obecnych sytuacji, w których to życie się znajduje. Nie mogę się doczekać, jak już zrozumiemy. No, Pan już rozumie, jak rozumiem, a ja jeszcze dążę do zrozumienia i jak pewnie wielu ludzi chcemy rozumieć rzeczywistość, która nas otacza. No i cóż, Panie Janie, dziękuję bardzo za ciekawą bardzo rozmowę i za przytoczenie Trudna, wielu... już nie była nasycona tak wieloma elementami, które się odwołują do życia codziennego. Będę się starał, żeby właśnie to... Ale przynajmniej pojawiła się Szwajcaria i demokracja Nie bezpośrednia. pojawiła się Szwajcaria, no mówiłem, żeby tego słowa dzisiaj nie używać. A ja już go użyłem wcześniej. Pan użył, a ja nie mówiłem. No dobrze. Dziękuję bardzo Państwu. To był następny odcinek już cyklu Fizyka Życia, ale pierwszy odcinek następnego sezonu. Można powiedzieć, że to taki drugi sezon, gdzie już jest rozmowa o bardziej elementarnych pojęciach. No i cóż, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.